Cześć, witam Was na kanale Smart Test. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do dość nietypowej recenzji, ponieważ jak widzicie trafiła do mnie inteligentna doniczka EV Smart Planter. Jest to propozycja dla osób, które chciałyby dopiero rozpocząć swoją przygodę, jeżeli chodzi o uprawę jakichś tej roślinek, uprawę jakichś kwiatków, ale nie mają odpowiedniej wiedzy na ten temat, nie wiedzą jak takie kwiatki pielęgnować, jak często je podlewać, jak o nie dbać. I właśnie tutaj rozwiązaniem jest ta inteligentna doniczka, która wyposażona jest w aż 7 zaawansowanych czujników, które nieustannie monitorują środowisko takiej rośliny i zapewniają jej optymalny wzrost. Jak to działa? O tym sobie za chwileczkę powiemy. Jeżeli chodzi o zawartość zestawu, no to jak widzicie otrzymujemy tutaj w zestawie tą doniczkę. Ona dostępna jest w kilku wersjach kolorystycznych. Na froncie mamy wyświetlacz, za chwileczkę to sobie zobaczycie. Od góry jest oczywiście nasza doniczka wewnętrzna, w której będziemy sadzili nasz kwiatek, naszą roślinkę. W środku miejsce do uzupełnienia wodą. Tam też są odpowiednie sensory. Następnie tutaj z tyłu mamy też sensor mierzący natężenie światła. Poniżej przycisk do uruchomienia naszej doniczki. W tym miejscu mamy złącze USB typu C do ładowania baterii w tej doniczce. Doniczka ma baterię 2000 mAh. O reszcie parametrów sobie za chwileczkę dokładnie jeszcze powiemy. Od spodu mamy tutaj gumowe elementy, które będą zabezpieczały powierzchnię, na której tą doniczkę sobie postawimy. W zestawie jest taki pojemnik też na wodę. Ja tutaj sobie już przygotowałem wodę do naszej recenzji. Mamy też w zestawie przewód do ładowania właśnie baterii w tym urządzeniu oraz dwa rodzaje kamyczków. Może od razu Wam pokażę te kamyczki w kolorze białym, takie kolorowe. Są to kamyczki, które wysypujemy już tutaj na wierzch ziemi i będą one głównie pełniły rolę dekoracyjną. Jeżeli chodzi o przewód, ten USB-C w zestawie, to jak widzicie w białym kolorze dość długi złącze USB. Oczywiście ładowarki nie mamy w zestawie, więc ładujemy z dowolnej ładowarki od telefonu. Uzupełnieniem zestawu są oczywiście instrukcje obsługi w języku angielskim oraz w języku polskim. Pierwsze co musimy zrobić to oczywiście uruchomić sobie naszą doniczkę, czyli przytrzymujemy tutaj przycisk Power na tylnej części obudowy. Doniczka nam się, jak widzicie, uruchamia. I w tym momencie prosi nas o połączenie się z aplikacją mobilną. Aplikacja do zarządzania doniczką to jest aplikacja Tuya, którą już widzieliście kilka razy na moim kanale. Oczywiście aplikację możecie pobrać ze sklepu App Store lub też tutaj ze sklepu Google Play. No i po uruchomieniu aplikacji, jeżeli już tutaj macie założone konto, no to możemy przejść do dodania naszego urządzenia. Od razu tutaj jak widzicie u mnie się pojawiło nowe urządzenie. Wybieramy sieć w paśmie 2,4 GHz, ponieważ taka jest tylko obsługiwana. Wpisujemy hasło do sieci, przechodzimy dalej i następuje tutaj jak widzicie dodawanie tej doniczki do aplikacji. Jak widzicie konfiguracja została zakończona i doniczka się nam uruchamia. W tym momencie jest ona tutaj gotowa do pracy. W kolejnym etapie oczywiście musimy zasadzić naszą roślinkę w tej białej doniczce, którą Wam już pokazywałem. Do środka wlewamy wodę, no i następnie umieszczamy roślinę wewnątrz doniczki. Następuje teraz analiza wilgotności gleby. W międzyczasie pokażę Wam, jakie rośliny możemy zasadzić w takiej doniczce. W aplikacji Tuya mamy tutaj całą listę roślin, które nadają się do posadzenia w takiej doniczce. Jest to o tyle istotne, że tutaj ta sztuczna inteligencja, to oprogramowanie w urządzeniu dobiera nam takie parametry dla danego tutaj kwiatka, dla danej rośliny, które są dla niej jak najbardziej optymalne. Jak widzicie, ja sobie zakupiłem taką roślinkę. Jest to Epipremnum aurum złociste. Tutaj mam potwierdzenie, że jest to właśnie ta roślina. I od razu tutaj w aplikacji możemy sobie poczytać o preferencjach, jakie ta roślina ma, czyli czy jest łatwa w uprawie, ile potrzebuje światła,
ile potrzebuje wody, jak często ją podlewać, w jakiej temperaturze najlepiej ta roślina się czuje, jaka wilgotność powietrza powinna też panować w otoczeniu. I oczywiście te informacje pomagają nam jak najlepiej dbać o ten kwiatek, natomiast one są też brane pod uwagę przez oprogramowanie tej inteligentnej doniczki, dzięki czemu będziemy mogli odpowiednio o nią zadbać i doniczka w formie odpowiednich grafik, takich buziek będzie nas informowała, czy mamy odpowiednią wilgotność, czy mamy odpowiednią temperaturę i tak dalej. Zresztą pokażę Wam to może tutaj w tej instrukcji obsługi. Jeżeli będziemy mieć za mało wody, no to będzie taka smutna buźka. Jeżeli za mało światła słonecznego, mamy kolejne ikonki. Za chłodno, za gorąco, bateria rozładowana. Natomiast nas najbardziej będzie oczywiście interesowało ta opcja za mało wody, za gorąco, za zimno lub też za mało światła słonecznego. Wracamy do naszej aplikacji i teraz zobaczcie, co możemy w tej aplikacji zobaczyć. Przede wszystkim mamy tutaj możliwość monitorowania poziomu wody w doniczce. Następnie możemy sobie sprawdzić natężenie światła w pomieszczeniu, czy jest odpowiednie dla tej rośliny. Tutaj mamy czujnik światła 315 luksów w tym momencie. Jeżeli przysłonimy czujnik w doniczce, to zobaczcie, jak te luksy nam szybko spadają. I oczywiście tutaj będziemy mieć za chwileczkę informację, że roślinka potrzebuje więcej światła. Ten poziom światła możemy sobie tutaj monitorować, jak widzicie, na wykresie, czyli widzimy, jak tutaj zachowywało się oświetlenie, kiedy było najwięcej światła, kiedy najmniej. Tutaj oczywiście z podziałem na dni, tygodnie i miesiące. Następnie mamy pomiar temperatury w pomieszczeniu. Tutaj również mamy skalę, wykresy, jak temperatura się tutaj zmieniała w danych godzinach. Jest też pomiar wilgotności w pomieszczeniu. To jest kolejna przydatna funkcja, jeżeli chodzi o monitorowanie, o pielęgnację roślin. Ponadto, jeżeli chodzi o pozostałe funkcje, to mamy tutaj zarządzanie animacjami na wyświetlaczu. Możemy tutaj sobie wgrywać jakieś własne jeszcze animacje. No i mamy tutaj taki timer Pomodoro. Jest to technika, która zakłada, że żeby zwiększyć produkcyjność pracy, to powinniśmy pracować 25 minut, 5 minut odpoczywać. I tutaj mamy właśnie taki budowany timer, z którego będziemy mogli korzystać. Za chwileczkę Wam to jeszcze pokażę bezpośrednio już na doniczce. I to są takie główne funkcje, jeżeli chodzi o tą aplikację. Tutaj jeszcze widzimy poziom naładowania baterii. W ustawieniach tutaj głębszych mamy oczywiście możliwość też wyboru jeszcze raz tej rośliny, którą mamy w doniczce. Możemy sobie zarządzać automatycznym wykrywaniem tej rośliny w doniczce. Mamy też możliwość regulacji podświetlenia wyświetlacza. Może być to automatyczne na podstawie tego czujnika oświetlenia, czyli może się zmniejszać, zwiększać w zależności od natężenia światła. Mamy tryb nocny, czyli w nocy możemy oczywiście uruchomić takie tryby, dzięki czemu na przykład będzie wygaszany wyświetlacz, może być to automatycznie, może to być w danych godzinach, możemy tworzyć takie harmonogramy. Możemy ustawić też tutaj interakcję doniczki na jakiś tutaj ruch, hałas, więc tutaj taka opcja też się znalazła. No i też tutaj zarządzanie przyciskami dotyku. Jeden jest na wyświetlaczu, dwa po bokach doniczki. Te po bokach doniczki to są właśnie takie paski, które tutaj widzicie. Są to oczywiście paski sensoryczne. Lokalizacja jest na przykład potrzebna do pobierania danych pogodowych. I tutaj, jeżeli chodzi o aplikację, to jest tyle. To monitorowanie wilgotności, temperatury, które widzieliście, mamy dostępne w aplikacji tak naprawdę z każdego miejsca na świecie, więc możemy też monitorować na przykład dzięki tej doniczce temperaturę, wilgotność, jaka panuje w naszym domu, w naszym tutaj mieszkaniu, nawet jeżeli jesteśmy właśnie gdzieś na wyjeździe. To jest taka dodatkowa funkcjonalność, jeżeli chodzi o tą doniczkę. Ok, teraz przejdźmy do naszej doniczki. Jak widzicie, mamy tutaj na wyświetlaczu taką buźkę, która reaguje na różne sytuacje. Mamy tutaj stałą interakcję jak gdyby z tą doniczką, czyli tutaj przypomina takie domowe, małe jakieś zwierzątko, które potrzebuje też naszej uwagi. Na przykład dotknięcie kwiatka powoduje interakcję. Tutaj jakieś uderzenie o stół, również mamy interakcję. Dotknięcie prawej krawędzi, mamy tutaj jakieś interakcje na wyświetlaczu.
Dotknięcie lewej krawędzi, znowu jakieś kolejne buźki. Jeżeli dotkniemy 2 rękami, mamy też inną reakcję. Jest 70 wyrazów twarzy Eevee. Ona tu się dopasowuje do swojego nastroju, do naszego nastroju, więc mamy tutaj tą pełną interakcję z tą doniczką. Oczywiście na wyświetlaczu będziemy mieli też te buźki informujące nas o stanie naszej roślinki, czyli za mało wody, za mało światła, za ciepło, za zimno itd. Oprócz tych buziek, interakcji mamy też dodatkowo kilka przydatnych funkcji. Dotykając przycisku głównego możemy ustawić naszą doniczkę w takiej formie, że będziemy mieć tutaj zegarek na wyświetlaczu. Będziemy też mieli tutaj kalendarz oraz prognozę pogody. Jeżeli sobie teraz tutaj z boku dotykamy, to możemy sobie zmienić na przykład na prognozę pogody. Widzimy, że jest zachmurzenie 5 stopni. Dotykając kolejny raz możemy przejść sobie do kalendarza. Kalendarz w takiej formie, gdzie widzimy cały bieżący miesiąc, możemy tak ustawić doniczkę, żeby cały czas wyświetlała nam taką informację. Więc tutaj mamy pełną dowolność. Kolejne przyciśnięcie doniczki, przechodzimy sobie do funkcji pomiaru natężenia światła, pomiaru temperatury, wilgotności w pomieszczeniu. Mamy też te informacje o wodzie i też naładowaniu baterii w doniczce, więc możemy też ustawić sobie tą doniczkę, żeby właśnie pokazywała nam cały czas te parametry, czyli będziemy sobie mogli monitorować w naszym pomieszczeniu temperaturę, wilgotność. Oczywiście oprócz wyświetlania parametrów, każdy z tych parametrów możemy sobie tutaj jeszcze sprawdzić dodatkowo jego opis, informacje na temat poszczególnych parametrów. Tak więc jest to tak dość ciekawie rozbudowane. Więc tak jak widzicie, możemy mieć zegarek, kalendarz, możemy mieć pomiar temperatury, pomiar wilgotności na wyświetlaczu. No i tutaj jest właśnie ta funkcja Pomodoro, o której Wam wspominałem, czyli taki timer. Przyciskamy sobie tutaj start, mamy odliczanie 25 minut i po tym czasie będziemy mieć tutaj oczywiście informację, żeby zrobić sobie 5-minutową przerwę. Tak więc jak widzicie, możemy na kilka sposobów sobie tą doniczkę ustawić, a następnie po prostu według naszych preferencji sobie już korzystać z tych informacji, które ta doniczka nam będzie wyświetlała. No i oczywiście będzie nam też pomagała w utrzymaniu tego naszego kwiatka, naszej roślinki w jak najlepszej kondycji. Ok, tyle z mojej strony. Jak widzicie, bardzo ciekawe urządzenie, poprawiające też na pewno humor, no i dbające o dobrą atmosferę na biurku. Tyle z mojej strony. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli materiał Wam się podobał, no to oczywiście proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału. No i zapraszam Was już do kolejnych recenzji, które niedługo pojawią się na kanale Smart Test. Cześć!